Ja zdawałem maturę w 1954 roku. Był to okres, kiedy wszystkie działy uniwersyteckie i inne były wiadomo jakie. O kierunku ustawionym marksistowsko-leninowskim, więc wszystkie wydziały: filozofia, psychologia, historia, polonistyka. To na uniwersytet to nie było co iść. Dwie uczelnie, które były takie, można powiedzieć, w miarę neutralne, gdzie się nic tam z wyjątkiem trzeba się było uczyć podstawy marksizmu i kurs WKPB i zdawać z tego egzamin, to była Politechnika i medycyna. No to wybrałem naturalnie medycynę. Rozpoczniemy rzutem wolnym. Bernard Blau, dr Garlicki, trener inżynier Jacek Gmo i kierownik zespołu piłkarskiego Maciej Górzyński. Całe moje życie, które dotychczas przeżyłem, jest życiem niezmiernie ciekawym i niezmiernie fascynującym. Pochodzę z najpiękniejszego miasta na świecie. Urodziłem się w Lwowie. I tak w dziwny sposób ogarnąłem jeszcze koniec II Rzeczpospolitej, bo jestem z roku 1936. Przeżyłem całą okupację, przeżyłem okropny okres stalinowski. Gdybym kiedykolwiek urodził się po raz drugi, nie odstąpiłbym ani krok od tego, co zrobiłem przez tych już prawie 60 lat czynnej, pracy i czynnej działalności. Oglądałem praktycznie prawie że cały świat. Otarłem się troszeczkę i o politykę. Otarłem się o wydarzenia wojenne. Też byłem w Wietnamie przez 1,5 roku jako lekarz Komisji Nadzoru i Kontroli w latach 65-66. Byłem lekarzem i jestem lekarzem do dnia dzisiejszego. I w tym całym wycinku swojego życia chyba najpotężniejszą i najatrakcyjniejszą i najbardziej bliską mojemu sercu stanowi działalność w piłce nożnej, w której przepracowałem przeszło 20 lat. Można powiedzieć, że byłem i jestem dzieckiem szczęścia, bo nie każdemu mogło się tak w życiu pięknie stworzyć i wydarzyć. Janusz przeszedł taką drogę, powiedziałbym, lekarską, w zasadzie od reprezentacji Polski juniorów, młodzieżowa, reprezentacja narodowa, mistrzostwa igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata. Także Janusz przeszedł tą drogę chyba najlepszą z najlepszych. Był bardzo życzliwy, szanowali go ludzie. Był młody, pełen entuzjazmu. Nazwisko Garlicki w dodatku było jeszcze bardzo nośne, ponieważ z tego co wiem, ojciec Janusza, generał Garlicki, był jednym z najwybitniejszych ortopedów w naszym kraju i myślę, że w jakimś sensie Janusz przejął pałeczkę po swoim wybitnym ojcu. Ja do doktora nie łaziłem. Raz doktor tylko przyszedł do mnie, nie? Mówi, żołądek bolał i poprosiłem o tabletki, a to mówi, tylko wpłynie. Wyleczyli i przyjęli już, ja. I na drugi dzień jak zdrowy byłem jak cholera. W moich czasach, kiedy rozpoczynałem działalność w piłce nożnej, to był rok 1965, więc było akurat po powrocie z Wietnamu, to nie było możliwości takich, ja już nie mówię jak obecnie, ale nawet już pod koniec lat 80. Minionego stulecia. Przygotowania, to wszystko, co było z tą piłką związane, stanowiło ogromny problem i zupełne novum, na które myśmy nie byli przygotowani. Tak się mówi o mężczyźnie, że przychodzi wiek młodzieżowy, później wiek taki średni, dojrzały, i trzeci wiek to jest, pan się nic nie zmienia. Tak jest. Czyli ja już jestem, pan się nic nie zmienia. To panu pozazdrość, że ekstra pan się trzyma, ładnie pan wygląda, zwalczył pan chorobę raka. Nie do końca, cały czas się leczy. Przed ważnym wyjazdem czy zgrupowaniami lekarz musiał coś tam naszym chłopakom, jakieś wspomaganie dać. I swego czasu mówi do mnie: Leszek, trafiłem, ale mam wspomaganie, zobaczysz co to jest. I rzeczywiście dawał nam po tabletce dziennie. Nawet chłopcy, którzy uciekali od tych lekarstw, nagle zaczęli to, bo doktor ich przekonał, że to warto to brać, że to jest takie super. Po czasie dopiero okazało się, że są to tabletki dla kobiet w ciąży, zestaw witamin. I ja to stwierdziłem, że tak się zrodziła się wielka piłka nożna polska. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia, jeszcze pamiątkowe zdjęcia.
za moment zaczniemy rywalizację. Również genialna lewa noga. Maciej Żuracki, zagranie tam jest. Tomek Sokołowski. Malony, nie ma bramki, jeszcze broni. Fantastyczna sprawa, gol. Gol, proszę Państwa. Medycyna sportowa raczkowała. Nie mieliśmy żadnych doświadczeń. Impreza, która się odbyła w 1972 roku, była pierwszą imprezą o znaczeniu bardzo szerokim, gdzie Polska zakwalifikowała się do finału olimpijskiego w Monachium. No i potem stanęliśmy w obliczu, jak ten zespół przygotować. Myśmy grali w czasach, kiedy ta nasza kuchnia, pomoc lekarska, sportowa, medycyna była w powijakach jeszcze. To myśmy się uczyli tego wszystkiego. Bułgaria 3-1 był to bardzo ważne. No są tutaj pocztówki z olimpiady. Nie mieliśmy wzorców, nie mieliśmy żadnych przykładów, bo to przecież nie były czasy jakichś szkoleń zagranicznych, wyjazdów zagranicznych. Nie było tego. Nie było podręczników, nie było książek. To trzeba, ktoś tam kupił, przywiózł, drugi tam gdzieś pożyczył. No na takiej zasadzie można powiedzieć troszeczkę kuchennej pracy. Mnóstwo było błędów, pomyłek, ale również udało nam się po pierwsze zmobilizować tak zespół, że był przygotowany do ostatniego meczu, wytrzymał cały ten turniej, no i rozegrał, prawda, takie spotkanie, które dało mu sukces. No mój Boże, no co ja mam Państwu powiedzieć, no. 20 lat czekałem na taki moment. Ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo. Sport najbardziej lubiany przez wszystkich nas w kraju. Wspaniały widok, proszę Państwa, wspaniały widok. Bohaterowie nie są zmęczeni, bohaterowie są uszczęśliwieni. Taka sekcja drobna lekarska wtedy powstała i myśmy jeździli w sobotę, bo to w sobotę się jeszcze pracowało. Wsiadało się pociąg, jechało się na Śląski, tam, prawda, oglądało się mecze różnych grup młodzieżowych, w różnych miejscach. Te talenty się ujawniały i można było ich wyłowić. Trener Górski miał nosa po prostu do zawodników. On kogoś zobaczył i miał wyczucie, że ten zawodnik się sprawdzi. Sam obserwował zawodników, jeden, drugi mecz, zagrał dobrze, brał go na zgrupowanie reprezentacji i dawał szansę. Z wielu chłopców grających powiedzieć, ten chłopak się chyba rozwinie, rzeczywiście miał znakomite oko. No znajdujemy nieraz w ułamku sekundy. Ja też uważam, że największy sukces, zresztą Jan Szecha potwierdzi, miałem to wyłowienie z drugiej ligi Szarmacha po jednym meczu, gdzie on wcale dobrze nie grał, ale miał jeden element ważny, że skakał ponad wszystkich, i wspaniale grał głową. Wolno na razie, wolno, piękne zagranie na lewą stronę, Andrzej Szarmach sam na sam, gol! Gol! 2-0, Andrzej Szarmach. Były obozy centralne, obozy, prawda, szkoleniowe różnego typu i właściwie gro pracy powstawało właśnie na tych zgrupowaniach, na tych obozach, które dawały możliwość przygotowania zespołu do wielkich imprez sportowych. Zawodnicy przyjeżdżający na zgrupowanie, niektórzy z nich już przyjeżdżając na zgrupowanie kadry narodowej mieli albo kontuzje, albo urazy, które musiał Janusz zdiagnozować i starać się przygotować zawodników w ciągu de facto 2 dni do meczu. Nie spodziewaliśmy się, że z tej drużyny, z którą mieliśmy możliwość i przyjemność pracować w 1969 roku, wyrośnie drużyna, która osiągnie największe sukcesy w historii polskiej piłki nożnej. Gol! Triumfalnie uniesiona w górze ręce Grzegorza Laty. Dejna, cudowny strzał! Gol! Gol! Wspaniała akcja! Grzegorz Lato! Gol! Odpowiedź wspaniała! Pusta bramka! Gol! Dejna! Gol! Gol, proszę Państwa!
Kazimierz Górski mówił, wychodzimy, gramy, aby nie przegrać. Po prostu umiejętności. Graliśmy więcej piłką, podawaliśmy więcej piłką. To nieprawda, że ta Barcelona wymyśliła sobie to pikum-pakum. Myśmy już to stosowali dużo wcześniej jako Orły Górskiego. Nam kazano grać do przodu, prawda? Teraz ta gra opiera się, nie wiem, grają w poprzek, do tyłu, dużo jest, mnóstwo takich podań. Z perspektywy czasu, jak to tak człowiek pomyśli, to mi się wydaje, że jednak mieliśmy duże szanse na przykład grać w finale, nie? I zrobić nawet mistrza świata. Taki był zespół dobry i tak poukładany, że naprawdę, że tylko przyklasnąć do Tendera Górskiego. Trener to jak ojciec był taki. Tak robił, że nie były 2-3 grupki, tylko była jedna grupa, jedna rodzina. I można było pożartować, ale jak było coś diagnoza lekarska, doktorek, teraz na poważnie, to i to potrzeba i nie było dwóch zdań. Reprezentacja odnosiła sukcesy dzięki temu właśnie, że doktor potrafił w krótkim czasie nas doprowadzić do takiego stanu wypoczynku, że mogliśmy następny mecz grać na 100%, a nawet więcej. Dla mnie to była druga osoba po trenerze, bo jeżeli były minimalne jakieś dolegliwości, takim spokojnym toniem, na luzie, diagnozę dawał nie w 100, a w 200% pewną. Witaminy, to co było nam potrzebne, to dostawaliśmy w kadrze na bieżąco i on o tym decydował. Dzisiaj jest ogromnie rozbudowana medycyna sportowa, urządzenia, lasery, wspomaganie, a wtedy był Janusz Garlicki i masażysta i to było wszystko. Sam pan Kazimierz Górski mówił, że bez doktora Garlickiego takich sukcesów by nie było, bo po prostu drużyna by się fizycznie rozsypała. Obaj panowie, czyli mój tata z doktorem Garlickim na pewno musieli się lubić, bo tyle lat, że tak powiem, ze sobą i to w dosyć częstym kontakcie, prawda, bo to i zgrupowania, i mecze przez parę ładnych lat. I musieli się na pewno szanować, bo inaczej by nie współpracowali po prostu. Ja nigdy, naprawdę nigdy nie miałem zatargu z żadnym z trenerów. Żaden z trenerów nigdy nie powiedział, że nie zgadza się z moją decyzją. No tam dyskutowaliśmy, ale zawsze moja decyzja była jedyna i można powiedzieć, jeżeli naturalnie chodzi o zdrowie, i ostateczna. Oduczyłem w tej swojej działalności działaczy, że musicie tam zrobić, żeby on był przygotowany. Skończyło się to w najważniejszym meczu w naszym, Polska-Niemcy, który był meczem o finał, o Mistrzostwo Świata. Odstawiłem najlepszego zawodnika Andrzeja Szarmacha na skutek urazu. I to była moja decyzja, no bo nie nadawał się do gry akurat w tym meczu. Sędziowałem mecze, gdzie doktor Garlicki wbiegał ze swoją słynną walizeczką na boisko, no ale zawsze robił to z uśmiechem, nie było jakiejś tam pretensji, że dlaczego dopuściłem, że zawodnika kopnięto, czy dlaczego dopuszczam do ostrej gry. Decyzje właśnie boiskowe są szalenie ważne. Buras dostał w łeb, dostał w kolano, zdjąć, nie zdjąć, zostawić. To nie jest tak jak nawet w pogotowiu, czyli tam trzeba w ciągu dosłownie kilkunastu sekund natychmiast podjąć, bo to sędzia już stoi, już pędzi, żeby schodzić. Jak ktoś mówi, ta decyzyjność musi być błyskawiczna, trzeba się zorientować, czy udaje, czy nie udaje. Wtedy jak się zna zawodnika, to wie, że on nam troszkę przesadza, troszkę symuluje. Tempo podejmowania decyzji błyskawiczne musi być, bardzo szybkie. Widzę twarze moich kolegów po mikrofonie, którzy relacjonują na cały świat przebieg finałowego spotkania Węgry-Polska. Finał Igrzysk Olimpijskich w Monachium, gramy z Węgrami. Wyprowadzałem piłkę i niefortunnie podałem, że Węgier przejął i ruszył w stronę naszej bramki. Zdążyłem go dogonić, zanim tą piłkę wrzucił w nasze pole karne, ale w tym momencie złapały mnie skurcze w obie łydki, więc ściągnąłem się tylko, przesunąłem się, bo byłem blisko linii bocznej i w tym momencie, jak Węgrzy mieli wybijać rzut rożny, sędzia gwizdnął koniec meczu. I tak wszyscy się cieszyli na boisku, skakali, ja leżałem poza tym i pamiętam doktora, który pierwsze zamiast się cieszyć biegł do mnie do chorągiewki, żeby udzielić mi pomocy.
podejmowanie w ogóle decyzji takich dramatycznych jest szalenie trudne, dlatego że trener podejmuje pod względem ustalenia składu i reprezentacji, natomiast ten lekarz musi pod względem zdrowotnym. Nie mam prawa dopuścić do tego, żeby zawodnik nie wyszedł w 100% przygotowany, bo to jest żadna gra. Nawet niech będzie słabszy zawodnik, a wydolny w pełni w 100% niż bardzo dobra, wydolny w 50%. Więc tutaj trzeba jednak tak zdecydowanie mieć swoje zdanie. Walcz, Kasku! Dopiero żeś wszedł! Siedzisz, Kadek, siedzisz! Lekarz w tym momencie ma głos decydujący w zasadzie. No są pewne, powiedzmy, anomalia, że trener powinien, a nie zawsze akceptuje decyzję lekarza, zawodnik nie powinien wystąpić, jeszcze powinien dłużej troszeczkę odpoczywać, prawda? A trenerzy walczą o życie, walczą o wynik, bo każdy mecz to jest mecz w zasadzie i o przetrwanie. Na tym jeszcze to polega, że to jest to sprzężenie zwrotne i sądzę, że tutaj na tej samej drodze mniej więcej są i muszą się wzajemnie uzupełniać, czyli muszą się darzyć bardzo dużym zaufaniem. A to ławka naszego zespołu, trenerzy Strejlał i Gmoch, obok Tomaszewski, Kasperczak, doktor Garlicki, który opiekuje się naszymi piłkarzami od lat, Jacek Gmoch. Ja tak z reprezentacją narodową, tak w okresie przedolimpijskim czy przed Mistrzostwami Świata ponad 100 dni przebywałem w sumie. Naturalnie odbijało się to przede wszystkim na rodzinie, która mnie tam błogosławiła prawdopodobnie. Jedno z takich pierwszych wspomnień, które pamiętam w ogóle z dzieciństwa, to było jak byłam w pierwszej albo drugiej grupie przedszkola. Było leżakowanie, a ja nie musiałam leżakować, nie musiałam spać ze wszystkimi dzieciakami, tylko siedziałam sobie na ławeczce w pięknej turkusowej sukience w kwiatki z kucykami i czekałam. Czekałam na moją mamę, żeby pójść na lotnisko i przywitać mojego tatę, który wracał z jakiegoś właśnie wojażu piłkarskiego. No i najważniejsze oczywiście dla mnie wtedy było to, że nie musiałam leżakować i spać z dziećmi, tylko że siedziałam i czekałam taka śliczna, najpiękniejsza mojej sukience i to, że mogła w końcu zobaczyć tatę, którego długo na pewno nie widziałam. Przyznam, że ja na urlopie w życiu to prawie nigdy nie byłem. Nie wiem, co to jest urlop i co to jest wyjazd, może 2 czy 3 razy przez tych wiele, wiele lat. I tak już zostało. Źle się czuję, zresztą powyżej paru dni, jak jestem, prawda, i nic nie robię, jakoś do mnie nie pasuje. Lekarz powinien być również i psychologiem, podpowiada trenerowi, jak zachowuje się człowiek, zawodnik, czy jest odporny na stres. Ten lekarz musi być takim, ja nie mówię może w tej chwili o sobie, ale lekarz musi być łącznikiem między zawodnikami i trenerem. Dlatego, że w dużym procencie zawodnicy zawsze mówią lekarzowi wiele takich rzeczy, które trener nigdy nie będzie wiedział. Rzeczy, których trener często nie może nawet zrozumieć i wysłuchać. Coś potrzebowaliśmy, to szliśmy do Garlickiego. On zawsze nam powiedział, mówi, przyjdźcie do mnie. Pogodny, bardzo życzliwy, radosny, umiał współżyć z nami, piłkarzami. Lubiany i szanowany przez zawodników. To jest bardzo ważna cecha, ponieważ wiązało się to z zaufaniem zawodników do tego, co robił Janusz. Wszystkie tabletki, rozmaite picia, tego doktor wszystko sprawdzał. Śmieliśmy się, że pamiętam, że najpierw doktor niech sprawdzi, wypije, dopiero my. No i doktor tak brał, nie? Naturalnie w tej chwili tę rolę przejął już psycholog. Za moich czasów to dopiero podczas właściwie przed Hiszpanią zaczęliśmy tak sięgać szerzej właśnie o ten psychologiczny wymiar. Rozszerzyliśmy kadrę, jeżeli chodzi o fizjologię, bo tych badań się zaczęło robić coraz więcej, bo na początku to człowiek musiał robić wszystko, prawda? Nie dość, że leczyć, nie dość, że przygotować, to musiał jeszcze naturalnie całe menu ułożyć, z kuchnią porozmawiać, a już potem miałem ten komfort, że od mistrzostw świata w Argentynie to już miałem kucharza, zresztą mistrza wtedy
kuchni pana Białkowskiego, on był szefem kuchni Wiktorii, no więc nie byle kto. Zawodnicy w ciągu meczu tracą mniej więcej 4-5 kilo. Często jedli przed takim meczem schabowego z kapustką i kartofelkami. No ale też z drugiej strony trzeba zrozumieć, że w tych czasach schabowy, no to był ewenement, bo przecież nikt mięsa nie miał. To były i okresy kartkowe, i bezkartkowe, no to były inny czas. Ale trenerzy uważali, że on musi, żeby mieć siłę, to musi takiego porządnego żobnąć kotleta i wtedy będzie biegał. Więc tak to wszystko wyglądało. Trzeba było ich uczyć, że ryba jest dobra, że trzeba, prawda, rybę jeść dużo, że trzeba jeść dużo jarzyn, co należy pić, że trzeba mleko. No tam była epoka wieku XX, teraz jest wiek XXI. W tym czasie to też badanie było rentgen i koniec. Nikt nie słyszał o żadnym USG, nikt nie słyszał o rezonansie magnetycznym. To w ogóle to jeszcze były 20 lat do tego, zanim to powstało, czy 30 nawet. Nikt nie słyszał o tomografii komputerowej. Trzeba było otworzyć staw, wszystko praktycznie wybeszyć, oglądać, żeby to prawda, załatwić. Kiedyś, powiedzmy sobie, była poważna operacja, bo trzeba było operować łąkotkę, prawda? Dzisiaj jest to zabieg bardziej kosmetyczny. Kontuzje stawu skokowego czy ścięgna Achillesa leczyło się w 6 miesiącach. Basen to już tak, w zimnej soli dosypanej posiedziało się i to służyło odnowie biologicznej. Prawdę mówiąc, to jednym ze sposobów regeneracji mieliśmy piwo. Do główki Gorgoń. Wlatuje piłka, gol! Karnawali robi olbrzymi błąd i gol! Polski zespół w posiadaniu piłki. Wolno na razie, wolno, pięknie. Była sytuacja po pierwszym meczu Argentyną w Niemczech, w czasie Mistrzostw Świata. Zwycięski mecz, 3-2 Polska wygrała, no i właściwie już jedną nogą była w grupie następnej. I tam po raz pierwszy rozpoczęto bardzo dokładne kontrole dopingu. Akurat był ode mnie Szymanowski i Domarski. Myśmy grali, o ile pamiętam, w czwartek, w poniedziałek wieczorem. Przychodzi do mnie dziennikarz z Bild Zeitung, taki nawet pseudo zaprzyjaźniony i mówi: doktorze, mówi, jest problem, mówi, pana zawodnicy byli na dopingu. Bo taki przeciek mieli z laboratorium. Mówię, no to koniec, jak oni byli na dopingu, no to przecież człowieka powieszą. Ja już nie mówię na pierwszym drzewie i jak. Idę do Kazia Górskiego, świętej pamięci, mój Kaziu, słuchaj, tutaj taki przeciek mamy, że mówić tym zawodnikom, nie mówić. Całą noc przesiedzieliśmy we dwójkę, nie mogliśmy oka zmrużyć. No i rano z biura, prawda, Mistrzostw Świata, dzwoni sekretarz generalny, podszedłem do telefonu, mówi: panie doktorze, to wszystko nieprawda, strasznie przepraszamy za mieszanie. Mówi, to w ogóle, gdzie tam, to nie, to w ogóle pomyłka, to Haitańczycy się okazało, u nich znaleziono. Na pół godziny ląduje helikopter. Wtedy był jeszcze Sir Stanley Rose, taki wielki Angol, prawie czerwony, lubił sobie tam łyknąć łyskacza. Ląduje drużyna, prezes Związku Niemieckiego Piłki Nożnej, sekretarz generalny, cały sztab, zawodnicy, grupy, że strasznie przepraszają, że to się taka rzecz wydarzyło, że to... No i wtedy otrzymaliśmy te radia, co tu stoi jeszcze taki grundig w prezencie od nich, aparaty fotograficzne jakieś japońskie, jeszcze no tak, żeby zamytnić to wszystko i tak dalej. No i polecieli, myśmy pojechali, dziabnęliśmy tych Haitańczyków 7-1 i od razu się wszystkim humory poprawiły, bo byliśmy już w finale, znaczy w grupie następnej, ale okazuje się, jak to prawda, człowiek nawet nie wiedział, że z nerwy tak strasznie wpływają, że w przeciągu dosłownie 6-8 godzin z tych nerwów żeśmy z Kaziem po 4 kilo zjechali, ale żeśmy wyglądali jak... Bo to ja mówię do Kaziu, to my nie mamy co już do Polski wracać.
Antka Piechniczka. Przygotowywaliśmy drużynę do finałowego meczu z NRD. A w ogóle z tym NRD mieliśmy zawsze straszne potyczki, dlatego że to NRD, które jest znane z tego, że stosowało doping we wszystkich dyscyplinach, stosowali doping również w piłce, jak również robili takie rzeczy, że w czasie meczu, podając w przerwie kawę, tam herbatę, dosypywali środki uspokajające, także drużyna przeciwników wychodziła i wszystkim się spać chciało. Przyszedł taki moment w czasie meczu, że czułem się bardzo źle, bardzo słabo. Pierwszy raz w życiu nie mogłem kopnąć piłki ze stojącej piłki do partnera na 3 metry. Taki byłem osłabiony i podzieliłem się tą refleksją z doktorem. A doktor to potraktował poważnie. Nigdy nie mogliśmy wyjść z grupy, bo zawsze trafialiśmy w czasie tych eliminacji do mistrzostw Europy, bo zawsze na to NRD żeśmy trafiali. No i doszło do meczu takiego decydującego. To już był 81 rok. Polska NRD, znaczy rewanż. I rewanż u nich w Lipsku. Po raz pierwszy zrobiłem taki eksperyment, mianowicie wzięliśmy wszystko. Od dosłownie mięsa, wędliny, chleba, masa i tak dalej, na wodzie skończywszy, na wszystkim. I przyjechaliśmy, taki samolot czarterowy, wylądowaliśmy w tym Lipsku i tam jedna paczka nam wypadła, ta woda wyleciała, ale ci Niemcy zamiast nam zablokować, byli tak zgłupieli, że nam to wszystko puścili. W hotelu, w lodówkach naszych było przechowywane pełna kontrola, więc nasz kucharz wszystko przygotowywał, miał pomocnika. W dniu meczu odprawa jest, Piechniczek mówi. Był taki zwyczaj, że zawsze się pytał, czy doktor coś ma do powiedzenia. Ja mówię tak, mam do powiedzenia rzecz, że jak ktoś przyjmie z rąk trzecich chociażby pół szklanki wody czy czegoś, to nogi z pewnej części ciała powyrywa. Nic nie wolno. I muszę powiedzieć, że Boniek, który zawsze taki jest, bardzo energiczny, taki jest tego, no tak się przemówi, jak to będę pilnował, wyjrzałem doktorze. Istotnie nic. Oni nam podali kawę, my tą kawę wyleliśmy swoje wszystko i skończyło się naszym sukcesem, dlatego że już po 8 minutach Polska prowadziła 2-0 i wygraliśmy z nimi 3-2. Trener niemiecki, Dika, zresztą mnie długo znał, przyszedł do mnie, mówi, no gratuluję ci, mówi, Janusz, zwolniłeś dzisiaj ze stanowiska. Ja mówię, trudno, mówi, tyle lat się od was uczyłem, że wreszcie pojąłem, na czym polega to, żeby z wami wygrać. Bo w ogóle to trzeba przyznać, że zawodnicy w piłce szczególnie są przesonni szalenie. I to jest bardzo podobne, bo i chirurdzy są przesonni. Pielęgniarka poda zamiast prawej lewą rękawiczkę do operacji, no to już wiadomo, że w poniedziałek jak zacznie operować, to nie można w poniedziałek, raczej we wtorek. No i tak samo, jak siądnie nie na tym miejscu, a na innym źle. I nie daj Boże, jak coś się zapomni, pamiętam właśnie na ten mecz jechaliśmy w NRD, dyrektor techniczny zapomniał proporczyka i ja mówię, ty cicho siedź, nic nie mów, bo oni zaraz powiedzą, że przegramy mecz. Wstań, powiedz, że musisz pójść coś załatwić. Idź na górę, weź proporczyk, schowaj pod pazuchę i koniec. I tak zrobił. No i nikt nic nie wiedział, bo od razu była afera, że to nieszczęście będzie, bo to zapomniało się, prawda, proporczyka i tak dalej. Więc trzeba strasznie też pamiętać. Siedzenie w samochodzie, w autobusie, które miejsce, takie by się wydawało bardzo drobne rzeczy, ale są bardzo ważne. W czasie olimpiady w Monachium w pierwszy dzień Józef Zapęcki zdobył złoty medal w strzelaniu. I on mówi, Leszek, jak go pogłaszysz, zobaczysz, ci przyniesie szczęście. I ja tam przychodziłem do niego i głaskałem i mówię, to słuchajcie, to nie zasługa Górskiego. To nie zasługa Dejny, że strzelił 2 bramki. To moja zasługa, ja wygłaskałem ten złoty medal. Tutaj drużyna olimpijska, no tutaj takie spitki różne z czasu meczowych. Wembley. No mecz, można powiedzieć, który się nie zapomnie do końca życia, dlatego że mecz stanowił wyjście polskiej piłki nożnej na świat. W 6 minucie chyba
Tomaszewski dostał piłką w rękę i mu tam palec do tyłu poleciał, taki podwichnięcie. I on mi schodzi z boiska. Ja pamiętam, że byłem wtedy tak strasznie zdenerwowany, że myślałem, że go zamorduję. Powiedziałem, mój stary, jak się nakopię, ty nigdzie nie zejdziesz z tego boiska, ty musisz grać, to nie jest liga. Miałem poturbowane kosteczki łódeczkowate. Praktycznie byłem nie do gry. I wówczas wkroczył doktor Garlicki, jakby to powiedzieć, zresetował mnie i ja wytrwałem do końca meczu. Dzięki niemu zamroził mi rękę, robił tam różnego rodzaju sztuczki i ja wytrzymałem do końca tego spotkania. Zremisowany ten mecz był na 0-0. Angole byli tak załamani, że się z nami koszulkami nie wymienili. I to dobrze, bo to były koszulki produkcji łódzkich zakładów. Myśmy nie mieli żadnych możliwości dobrych barwników tego, więc lało jak sebel orły z krwią czerwoną spłynęły nam aż tamtym zawodnikom poniżej kostek prawie, że tragedia. I z Kaziem Dejną idziemy do szatni, a tam Angole płaczą z rozpaczy. Przecież oni włożyli tyle milionów w przygotowanie i w ogóle nikt w Anglii nie przypuszczał, że stanie się tak, że oni wylecą z mistrzostw. I to jeszcze jakaś Polska, gdzie tam w telewizji przedtem mówili, a tam przyjechali, gdzie białe niedźwiedzie chodzą, prawda, po ulicach, a Tomaszewski to klaun, no bo to pokazywali. No. Kaziu mówi do mnie, mówi doktorze, to nie mamy co, wracamy do domu. I wsiedliśmy do autokaru. Godzina 1 w nocy. Podjeżdżamy na taką uliczkę. Mieszkaliśmy w bardzo nędznym hotelu. Wjeżdżamy na tą uliczkę, a my się patrzymy. Ta uliczka, głowa przy głowie ludzi. Zapaliły się reflektory z obu stron przeciwlotnicze, a tam tłumy. Podobno Polacy jechali ze wszystkich stron Brytanii, znaczy jak można było najbliżej tego Londynu, żeby tą drużynę spotkać, bo już wiedzieli, że jest krach z Anglią. I ci Polacy na tej ulicy, ten autokar stanął, my wysiadamy z tego autokaru, ten tłum zaczyna śpiewać, jeszcze Polska nie zginęła. No wszyscy płakali. Jako jedyny zawodnik nie fetowałem tego zwycięstwa, bo poszedłem położyć się spać. Przez Jacka Garlickiego, bo po prostu dał mi tylko znieczulenie do końca meczu. No i na drugi dzień tam wchodzimy, a jest taki jakiś tam ekspres sportowy, patrzy się, a na pierwszej stronie ogromne zdjęcie Tomaszewskiego i moje, jak ja mu tam mówię, widzisz, mówi z doktorem, jesteś na pierwszej stronie w gazecie ogromnej, na cały świat jesteś znany. Mówi, a tak to guzik stał, także żartowałem sobie z nim. Rano pod tym hotelem Bentley, Mercedes, żeby kupić zawodników. No, rozbijali się. Status Polaka w Anglii skoczył o 150%. Każdy taki sukces, nawet w tamtych czasach, polskiej reprezentacji odbiło się ogromnym, szerokim echem. Ja nie mówię w kraju od razu, jakoś trochę i lżej było i ludzie byli bardzo zadowoleni i bardziej znosili te wszystkie rzeczy, które były negatywne, tam czy kartki, czy ten, oddychali i czuli się lepiej. Za granicą to w tych poselstwach przyjmowali, to od razu załatwiali wszystkie interesy od ręki. Traktaty handlowe, wymiany, no bo to wszystko szło na fali, więc jest to takim też bodźcem napędzającym i na pewno wszyscy od razu, ci Polacy, podnoszą głowy. Ceniono nas, gdziekolwiek się nie pojechało. Czym się ten naród miał chwalić? Się chwalili, nawet Gierek się chwalił piłkarzami Orłów Górskiego. Grali dobrze, byli przygotowani. Jak to zawsze właśnie Żmuda mówią, trzeba mówić, zabawić się, napić się kielicha, pokochać się i dobrze grać. A mówi, a te drużyny, co potem po nim grają, to on mówi, ani nie grają, ani
biją, ani dziewczyn nie mają. Mój, co to, do ile tego takie wyniki? Tutaj Kaziu trzymuje oznaczy piwa. Kazio Górski z Lwowa, ja z Lwowa, czyli można powiedzieć, że w tym okresie tej budowania reprezentacji to takie te lwowiaki były. No jest Kazio Górski, który tam kończył. Lwowiak taki prawdziwy, przede wszystkim szalenie spokojny. Jego wyprowadzić z równowagi to może raz czy dwa razy widziałem w życiu. Ogromny miał autorytet czy wśród piłkarzy. Jego bardzo lubili piłkarze. Tak umiał załagodzić wszystkie sytuacje, nawet jeżeli była sytuacja konfliktowa między trenerem, bo Jacek Moch to taki był pistolet, tam coś się działo, to zawsze Kaziu tam, spokój się tego. Zawsze jakoś tak to wszystko zabalansował. Był takim, można powiedzieć, ojcem. No był starszy, on dla mnie też był starszy. No nie wiedziałem, żeby przez tyle lat, co współpracę mieliśmy ze sobą, żeby jeden drugiemu jakiegoś pszczyczka dał takiego złośliwego. Zawsze było na luzie, humorystycznie i to było zauważalne. Dla mnie to był bardzo taki bliski przyjaciel, no bo Krajan, akurat miasto, z którego pochodzę, było przed wojną i zawsze było miastem bardzo otwartym, miastem bardzo dobrych ludzi. Ci ludzie byli sympatyczni zresztą, przystępni, uśmiechnięci, bez nosów, bez kwasów, pobawić się kielicha, pójść gdzieś, porozrabiać, no to tacy byli. I tak to się przekazywało na tej. Ja muszę powiedzieć, że te cechy to chyba wzięli wszyscy trenerzy, bo Jacek Moch też, Antek Pichniczek zdecydowanie tak, mimo że ze Śląska, ale takie ma właśnie charakterystyczne niektóre cechy dla tych ludzi z tamtego regionu. Kazio Górski, Koncewicz i Matias, no wszystko lwowiacy, którzy byli trenerami drużyny narodowej i ta drużyna właśnie tak dobrze zasuwała za ich czasów. Przeszło, minęło, Leci, te lata lecą, to się w głowie nie mieści. ale już tak szeregi żedną troszkę. My musimy naprawdę czuć to, co robimy, kochać to, co robimy i nie patrzmy się tak, jak to teraz jest w 90% na pieniądze, co, ile, z czego będziemy mieli. Jeżeli my nie mamy serca, jeżeli my nie mamy zapału, to my się nie bierzmy do niczego. Są to takie niektóre kierunki ponadprzeciętne, no, że się wyrażę, że no, musisz czuć to sercem. Tak jak w moim przypadku trzeba zawsze wysłuchać pacjenta, zawsze mu pomóc. Nawet jak nie pomożesz, nawet jak nie wiesz, to dobrym słowem pocieszyć. Jak ma się tą chęć do pracy, no to wtedy powstają wielkie rzeczy. Jak nie ma wrodzonego talentu, jak nie ma wrodzonej ikry, to też niech nie zaczyna grać w piłkę nożną, bo to nie na te czasy, prawda? Musi mieć ogromną wytrzymałość, ogromną siłę woli treningu. No przecież taki Lewandowski, to on trenuje na przykład wolne w strzelaniu, bo naprawdę świetnie strzela, ale 3 godziny czy więcej. No ale tylko dzięki temu dochodzi się do perfekcji. To jest szalenie ważne. No nie można być jakimś zadufanym, pewnym siebie, że ja wszystko potrafię, bo nikt wszystko nie potrafi. Nawet Pan Bóg nie wszystko potrafił, bo stworzył człowieka i jak mówi, drugi raz by czegoś takiego nie zrobił. Prawda? Takiego błędu by już nie popełnił. Jedna rzecz, która jest szalenie potrzebna, musi być trochę szczęścia. Jak się nie ma szczęścia, to nie ma co zaczynać. Górski miał szczęście, ja miałem szczęście i trzeba wierzyć w to szczęście. A poza tym trzeba wierzyć, że to się wszystko uda, że to się pokona, że to się zwycięży i wtedy można, prawda, walczyć o najlepsze miejsca. To jest prawda, stara się tylko się licząc w silnym. Dzisiaj to jest wszystko, można powiedzieć, no, położone na stół. No, że sprzęt jest, wszystko jest. Tylko grać i chcieć, o. Tak jak teraz oni taki mają sprzęt, a przede wszystkim buty piłkarskie do tego, co my kiedyś mieliśmy, to jest dzień do nocy. A piłka i wszystko, bo ja tak zawsze, jak mówili, to słynąłem z dobrego uderzenia, nie? To kiedyś to, a dzisiaj ja bym taką piłką uderzył, bo ile to bramkarze by mieli duże problemy. Łukasz jest potężnym
sportem, nie tylko sportem, jakim orężem w pewnym sensie, jakie pieniądze, to jest w ogóle, to jest fabryka w tej chwili. To widać to doskonale, że nie ma już tego romantyzmu tak zwanego. To jest zupełnie inny sport niż jeszcze, powiedzmy, ćwierć wieku temu. 70 000 widzów na stadionie, 29 stacji telewizyjnych, 21 radiowych. Za chwilę piłka rozpocznie swój 90-minutowy taniec. Najistotniej zawodnicy może moich czasów byli twardsi. Nie przejmowali się drobnostkami, jak tam było jakieś drobne skręcenie, które byśmy teraz leczyli już nie wiadomo jakimi metodami, to oni się machali ręką i szli i grali. Nie było może na całe szczęście takich ciężkich urazów, które by eliminowały ich całkowicie z gry. To należy tylko opatrzności podziękować, prawda, że jakoś to tak przez tych 12 lat udało się oddalić te wszystkie nieszczęścia. Szalenie takie sympatyczne, prawda, dla człowieka wspomnienia. Janusz w tej chwili został godność członka honorowego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dalej pracuje i dalej jest czynny, mimo że jest na emeryturze, ale to zawsze tak jest. Fachowiec zawsze znajdzie swoje miejsce i nie dadzą mu odpocząć, nawet kiedy będzie na emeryturze. Z pewnością Janusz Garlicki zostawił swoją cegiełkę w Polskim Związku Piłki Nożnej i przy reprezentacji narodowej. Był z nami na dobre i na złe i za to Orły Górskiego go kochają. Drogi doktorze, przede wszystkim uznanie za twój ogromny dorobek zawodowy, sportowy. Zdrowia, szczęścia. Przede wszystkim dużo zdrowia. Przede wszystkim to zdrowia, nie? Bo wiadomo o tym, że zdrowie dzisiaj najważniejsze. Wielu dalszych lat w zdrowiu nad ukochanym Morzem Bałtyckim. Niech mu zdrowie dopisuje, niech pacjentów obsługuje do 100 lat i 1 dzień dłużej. Życzę panu zdrowia i wszystkiego najlepszego. I żeby ta latka nam, a panu przede wszystkim trochę wolniej leciały. Wszystkiego dobrego. Cokolwiek powiemy tutaj o doktorze Garlickim, to będzie podziękowanie za jego postawę. I trzymaj się, pani doktor.